Witam, 28 październik 2024 rok, godzina tak gdzieś po 20, a bliżej 21 i tak oto wygląda nasz kosmogram. Widać, że już zbliżamy się do naszego lunarnego skorpiona i bardzo dobrze, dlatego że będziemy w pełni wtedy oddychać tym skorpionem już takim prawidłowym, bo i solarny już się rozpoczął, a lunarny dopiero rozpocznie. Ale to mamy w piątek, a w czwartek już możemy widzieć wiele rzeczy ciekawych. Zresztą Merkury wkracza lada moment do Strzelca i to też jest bardzo ważne. Jest w tej chwili w opozycji co do Urana, czyli do swojej wyższej oktawy i powoduje bardzo dużo zamieszania, wyjątkowego takiego zamieszania, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli jesteśmy pobudzeni, jeżeli jesteśmy zdenerwowani, tracimy dużo, a kiedy zyskujemy, wtedy właśnie spokój to jest odwaga. I to z tej odwagi musi skorpion skorzystać, ale nie tylko skorpion, i także rak, no i również ryby. Co tu ukrywać, byki też to dotyka, lwy i wodniki. Więc mamy spektrum znaków, które poddają się pewnemu reżimowi planetarnemu i w dodatku tej furii takiej wewnętrznej i zewnętrznej też potrafi narozrabiać nieźle. Także tutaj proszę bardzo uważać. Merkury jest w trygonie do Marsa, to wiemy o tym, że spokój jest najważniejszy, ale za to w kwinkusie do Jowisza. Kwinkus jest nieokreślony. Kwinkus czasami daje bardzo negatywne sytuacje, mimo że do Jowisza, ale tworzy i wytwarza takie małe niedomówienia, czyli powiedzmy erotycznie takie tete-a-tete, ale nie w tą stronę, co byśmy chcieli. Czyli, krótko mówiąc, mały kataklizm. Z tym, że jest to do opanowania, dlatego że Merkur jest w trygonie do Neptuna i wiemy o tym, że to jest po prostu burza, która... Pamiętajmy o tym, że prawdziwa burza to jest sukces. Taka burza to jest tylko wyłącznie, powiedzmy, że klęska. I tutaj nie ma co narzekać, spokojnie, bez nerwów, bez żadnego takiego działania na bardzo delikatnym poziomie. No i oczywiście jest, co tu ukrywać, następnie nasze Słońce jest w dładzie koziorożca, to też mówi o czymś. No i jeszcze tym bardziej, że w tej chwili te wszystkie statuty, te wszystkie najważniejsze rzeczy wypływają nagle na wierzch. To wszystko wyjaśnia się w bardzo dziwny sposób. Czy można by było powiedzieć, że jest dobrze? Nie. Ogólnie rzecz biorąc jest po prostu degrengolada, można by było tak powiedzieć, albo wylanie dziecka z kąpielą, i co jest bardzo nieprzyjemne, jednocześnie też trzeba przyznać, że czy to się nie opłaca? Czy to się nie opłaca? Bo trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą. Co jest opłacalne, a co nie? Czy w tym dziwnym chaosie nie wygrywamy? Ci, którzy są spokojni, ci, którzy są opanowani, ci, którzy po prostu piją kawę. Naprawdę jest to kawa. Proszę zobaczyć. I to jeszcze w dodatku taka chłodna, zimna kawa. Nie wszyscy to lubią, ale ja jakoś się przyzwyczaiłem ze względu na to, że zawsze kiedy coś robię, zapominam, a szkoda wylać
tak królewskiego napoju, a w dodatku przy królewskiej wiedzy. I podnosi ciśnienie. Czy to prawda, tego nie wiem, ale przynajmniej nie, można mniej się nudzić, a więcej kontemplować. A kontemplacja jest bardzo przyzwoitą rzeczą. W tej chwili medytacja też. I radzę medytować. Radzę medytować, dlatego że mamy te ostatnie dni naszej zwariowanej wagi, czyli jeszcze jest waga i teraz wchodzi ten skorpion i to wszystko się tak rozważa i jest taki, nazwijmy to bigosik. Niezupełnie. Księżyc ma dużo zadań i w dodatku jest w pannie i doda sam się raka. No to wiecie, o co chodzi. Irytuje wszystkich. Taki specjalistyczny, taki dokuczliwy, taki dotykający do żywego tej rany, żeby w to uwierzyć. To nie jest dobra metoda. To jest skrajne takie podejście do działań. Ale pamiętajmy o tym, że tak, naprzeciwko Jowisza jest Wenus. To daje wiele. Tutaj naprzeciwko Jowisza mamy Wenus i spokojnie. Im więcej spokoju, tym więcej radości. Z czasem oczywiście. Pamiętajmy najbardziej o tym, że w tej chwili istotną rzeczą jest zrozumieć swoje zapędy. Jeżeli się tego nie pojmie, do czego dążymy i czasami czy nie porywamy za bardzo się, to proszę do piątku poczekać. Proszę do piątku poczekać, bo to nie ma sensu teraz. Teraz to tylko można wyłącznie zrobić sobie kłopot i to na wielką skalę. W momencie, kiedy podchodzimy do tego jako do modlitwy, jako do rozstrzygnięcia pewnego zagadnienia, oczywiście, że tak. Nawet to jest genialne, jeżeli będziemy brać to pod uwagę w ten sposób, ale raczej wolałbym, żeby to nie była gra na pograniczu wytrzymałości psychicznej. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że teraz ten czas, który zbliża się przed nowiem, on ma bardzo destrukcyjną cechę. To jest po prostu wyjmowanie szczeluści nieświadomości zbiorowej, świadome, bardzo przykre doznania. I te doznania dotykają nas tak głęboko, jak tylko możemy wejść w ludzką nie tyle świadomość, co rozczarowanie w pewnym sensie własnego ego. Czyli stajemy się manipulowani poprzez właśnie media, właśnie jakieś działania, a najgorzej wychodzimy na tym ze względu na czas, gdzie Saturn ma swoje położenie w rybach i wiemy o tym, że on w tej chwili jest wykorzystywany w taki sposób, że nawet możemy się czuć niebezpiecznie w bezpiecznej strefie. I jeżeli tego nie opanujemy w odpowiedni sposób, staniemy się, no trzeba by było tak nazwać, że ofiarami głupoty, którą nie będziemy mogli roztrząsnąć, czy rozszczepać, czy rozwiązać, ponieważ ona jest utopią w tym momencie. I to jest najważniejsza rzecz. I z tego korzystają niektórzy, którzy znają tą metodę, a ta metoda jest bardzo istotna i teraz
radzę za każdym razem przemyśleć, czy jest to korzystne dla mnie, czy też tylko perwersją następstw, które dążą do konfrontacji nas z rzeczywistością. Kiedy następuje ta rzeczywistość i ta konfrontacja, to jest samodegradacja siebie w rzeczywistości i odjęcie w gruncie rzeczy człowieczeństwa, czyli myślenia. Bo człowiek myślący to jest człowiek, a jeżeli on nie potrafi, tylko idzie na rzeź niewiniątek, no to staje się po prostu, a jesteśmy w czasach, trzeba przyznać, skorpiona, czyli życia i śmierci, a w rzeczywistości apokalipsy. I ten czas, czy on w tej chwili właśnie ujawnia się. Właśnie w tej chwili rozgrywa się to wszystko na tej scenie poprzez właśnie tego Urana, poprzez między innymi Plutona, który działa na zasadzie przyciągania i pokazywania możliwości, bo Pluton pokazuje możliwości wyjścia, tylko my chcemy, żeby on nas zniszczył, a w gruncie on nie niszczy, tylko chroni. My tego nie rozumiemy. Tak samo i Saturn, który jest w rybach, który nas szkoli bardzo, generalnie bardzo niebezpiecznie, bo on jest na krawędzi władzy. I dlatego władza w tej chwili, ponieważ jest władza lwa, potrafi tak wyróżnić to zło w dobrze, że to dobro staje się jakby złem. Im bardziej klakierujemy temu, tym stajemy się coraz bardziej podatni na to. Kiedy byśmy postawili w gruncie rzeczy moralny opór, czy duchowy opór, który wynika z Neptuna, który jest w rybach i Neptun jest w wodniku, który sprzyja duchowej sferze, to on dopiero wtedy odeprze te wszystkie uzależnienia, które na nas prą ze względu na otoczenie. Otoczenie w tej chwili jest niemiłosierne, ponieważ to jest mniej więcej na tej zasadzie, jakbyśmy zostali wpakowani w słoik i zostali zakiszeni. I teraz w zależności, jak będzie postępować fermentacja. Fermentacja postępuje wtedy, kiedy się wydziela bardzo dużo czego, no wiecie jakiego gazu, i z tym gazem właśnie w tej chwili tak bardzo walczymy. To jest ta fermentacja, właśnie dociskanie do tego, żeby po prostu stało się, powiedzmy, że słodko i kwaśno, jak taki sos jest taki, ale to należy czy do przyjemności, to nie są nasze smaki. Ja jednak wolę do kurczaka takiego, wiecie, borówkę i to smakuje. A oczywiście ja wieprzowiny nie jadam, ale schab ze śliwką chyba wszyscy lubią. Ja odszedłem od tego już bardzo dawno temu. To nie jest dlatego, że coś tam, że nie jem wieprzowiny. Nie, jem. Najbardziej w białej kiełbasie, którą uwielbiam. Oczywiście, no co tu ukrywać, ale w takiej specyficznej zupce, barszczyku i musi być taki bardzo mocno kwaśny, żeby można było wtedy, no i z chrzanem, no i z jajeczkiem oczywiście, no to wtedy jest po prostu dla mnie, to jest, nie mówię, że najważniejsze, ale chyba to jest jedyna wędlina, którą spożywam tak
Jeszcze lubię kabanosy, to jest fakt. Dzisiaj, kiedyś jeszcze były z dzika, dzisiaj nie. No i salami, ale salami już dzisiaj odeszło od swojej roli, ponieważ nie jest z osła, tak było to węgierskie kiedyś, które były wspaniałe salami. A dzisiaj, nie jest to samo. Także tutaj w tym wypadku powinniśmy się bardzo mocno zastanowić. W dodatku jeszcze jedna rzecz. Bierzmy pod uwagę, naprzeciwko Plutona jest Mars. Albo naprzeciwko Marsa jest Pluton. Mars jest w niedobrej sytuacji, bo jest w raku, czyli jest w kwadraturze. Kiedy Pluton już wchodzi do wodnika, ale Pluton dopiero jak wejdzie do wodnika, będzie miał kłopoty, dlatego że on wtedy się znajdzie w kwadraturze, a do tej pory on był w pewnym sensie wodzirejem. I dlatego też Pluton, który wejdzie do wodnika, może stworzyć rewolucję, albo my zrobimy ewolucję. Co ewolucja jest dużo lepszym zagadnieniem jak rewolucja, ponieważ rewolucje są krwawe. Ewolucje są po prostu kulturowe. I kulturowa ewolucja, czyli przyzwolenie na pewne zachowania, a w dodatku zaznaczam, że Uran jest w byku, czyli lubi on wrócić do przeszłości jako planeta historii, czyli do tradycji, i wtedy tradycja staje się, oby ta tradycja tylko nie doszła do tego, że to będzie walka o ogień, jak pamiętacie film taki, bo do tego dąży ten cały świt i nowe wyznania, bo uważają, że tak jest, ale my już to przeżywaliśmy, kiedy była tak zwana młodzież, tak, wyzwolona, ale oni w tej chwili zgolili te swoje włosy i dzisiaj konstruują zupełnie inne, wykwalifikowane wyznania, a to, co się dzieje, to jest naciąganie po prostu na reżim, który nasi rodzice i ja, krótko mówiąc, się w tym urodziłem. I co tu ukrywać, mam traumę genetyczną przed takim zachowaniem, bo w gruncie rzeczy moja matka została przysypana podczas Powstania Warszawskiego, to jest jedno, a drugie, nie miałem dziadka, ponieważ mój dziadek zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym na terenie Polski. Niemieckim obozie koncentracyjnym na terenie Polski. Nie miałem dziadka i nie miał mnie kto wypieścić. Wypieścili mnie wujkowie i właśnie wujkowie wytłumaczyli mnie, na czym polegają niemieckie obozy koncentracyjne na terenie Polski, które dzisiaj nadal ktoś chce, żeby tutaj były tworzone. Przykro mi, ale taka jest prawda. Taka jest rzeczywistość. Bo jeżeli teraz bierzemy cokolwiek i osadzamy ludzi gdzieś tam, nowo przybyłych, to pamiętajmy o tym. Oni nie są kulturalnie, przyjeżdżają do nas i działają tutaj. Oni są narzucani. Jeżeli ktokolwiek zmienia miejsce zamieszkania i nie pod względem wolności, tylko nakazowi, ponieważ tam się tworzy konflikt, a tutaj się tworzy bazę wolności, co nie jest prawdą. To nie jest tak. To nie jest tak, jak nasi dziadowie wyjeżdżali tam do Stanów Zjednoczonych, czy chociażby do Brazylii, czy do Argentyny za lepszym chlebem, czy za pracą. To nie jest to. To nie jest ten sam kierunek. I tutaj historycznie trzeba brać to bardzo pod uwagę, że my jesteśmy przyzwyczajeni
do tego stricte działania, ponieważ nie ma w rodzinie naszej człowieka, który by nie tułał się, Panie, za chlebem, za chlebem. Nie ma. Nie znam takich rodzin, które by nie wyjeżdżały. Oczywiście czasami mówimy na stypendia, czasami mówimy tam jeszcze jakieś inne działania, czy też z pracy wyjechał, ale jednak wyjechał i jednak poszukiwał. Czy zmiana miejsca zamieszkania w wyniku chociażby ekspansji, bo tam chociażby to miasto, w którym mieszkam, no to jest przecież ziemia obiecana. Taki tytuł jest. Czy to jest, tutaj jest ziemia obiecana? No właśnie, ona jest pod Skorpiona. To jest miasto Skorpiona. To jest miasto, gdzie właśnie w tym filmie pokazano, że maszyna rozerwała człowieka. I nic się nie stało. Nieważne. Najważniejszy jest pieniądz. Jeżeli nad tym się nie zastanawiamy, to wtedy tracimy człowieczeństwo. I to jest cały czas modne od tamtego czasu. Czy mnóstwo ludzi ginęło? To przypomnijcie sobie, jak było na wsi, jak młockarnia była. Ile ludzi traciło ręce, ile dzieci ginęło. Wieś jest wyjątkowo niebezpieczna, bo znamy tą wieś z historii. Ale miasto jest bardziej niebezpieczne. To sobie nawet nie wyobrażacie, jak jest niebezpieczne. Jeżeli nie znacie, bo ci, którzy mieszkają w tym mieście, potrafią funkcjonować. Ale ci, którzy, to słuchajcie, ile karetek jeździ. To wszystko są przypadki, wypadki. My dzisiaj patrzymy na to zupełnie inaczej, ale patrząc się, bo jest inny poziom oczywiście. Ale kiedyś, co tu ukrywać, ale pomyje, wylewało się do rynsztoków i te rynsztoki funkcjonowały. Nie tak dawno jeszcze, kilka lat temu, ulica Gdańska, Wulczańska tak funkcjonowały. Kobiety mydliny wylewały z prania. Na ulicy Więckowskiego przy Piotrkowskiej był sklep, gdzie beczkę ze śledziami wylewało się. To nie było tak dawno. Jeżeli ktoś nie pamięta, to mogę mu podać nawet numer, w którym miejscu. Jakby powiedział, ależ proszę pana, o czym pan mówi? Przy Rybnym sklepie był taki sklepek malutki. A na tej ulicy Więckowskiego troszeczkę dalej jest teatr. Więc idąc od Piotrkowskiej trzeba było przejść koło tych zapachów i trafić do teatru. Miało to swój romantyzm też, oczywiście. Nie było wtedy jeszcze karoc, ale zostały jeszcze konie, no i furmani i furmanki. No i także wozy, w których przywożono węgiel. A kominów było tyle, ile było mieszkań. Czy było niebezpiecznie? Jeżeli chodzi o to, niezupełnie. Czy można było wtedy żyć? Jeżeli nie można było żyć, to dlaczego żyją wasi ojcowie? Czy chociażbym ja? Ja się w tym wychowywałem. Czy było mnie źle? Wspominam to bardzo dobrze. To było życie w mieście. To jeszcze nie XIX wiek, ale początek XX czy połowa XX wieku. Dzisiaj mamy XXI. I co? Możemy powiedzieć, że jest świetnie? Chyba pomyliły się osobom niektórym trasy wyobraźni.
Pamiętam, kiedy w pierwszej klasie szkoły podstawowej rysowaliśmy kosmos, rakiety, nas, kosmonautów i jeszcze jakieś inne rzeczy. Pamiętam, kiedy pierwszy człowiek wyruszył w kosmos. Pamiętam też, kiedy prawdopodobnie stanął na Księżycu. To wszystko jest Skorpionem, bo to wszystko było wyścigiem z myśli. Działaniem pewnych zasad. I te zasady dzisiaj pozostały, tylko inaczej nas po prostu gnębią. I wtedy jedna rzecz była, która była najważniejsza, najpiękniejsza. Że w gruncie rzeczy marzyło się o wolności i ta wolność przyszła. A dzisiaj za każdym razem jest nam jak jabłko obierane. To jabłko z raju. Już prawie skórki nie ma. I co pozostanie? Uważacie, że miąższ? Jeżeli skórki nie będzie, po prostu wyschnie i zostanie tylko kość. Z jabłka czy ość w gardle życia? Zastanówcie się nad każdą chwilą. Przemytujcie każdy element waszego postępowania. Jest to ten czas. I zastanówcie się, co łykacie. Czy na pewno ślinę? Czy coś, co potem utknie wam w gardle, bo będzie jak to jabłko, bez skórki. A dalej już nie powiem, bo po prostu nie chcę was oskarżać o to, że jesteście niewinni. Bo każdy z nas ponosi winę. I to jest właśnie ta wada tego skorpiona, że teraz jest ten czas do tego nowiu. Zrobić sobie rekolekcję własnych myśli i podjąć pewne wyzwania. Bo one są najważniejsze i najważniejsze, że o to niektórzy walczą. Walczą. Naprawdę. I nie staraj się śmiać ze wszystkiego, bo kiedy się śmiejesz, to grasz głupka na scenie. I śmiać się można, ale po fakcie, kiedy się wygra. I się cieszyć. Z uśmiechem nikt nie szedł na wojnę. A śmiać się i powiedzieć: walczcie za mnie, a ja się uśmiechnę. To jest łatwe. Ostrożnie z myślami. Ostrożnie z każdą chwilą. Bo stąpamy po bardzo cienkiej strukturze właśnie wody. Skorpion należy do tego działania. Czy można chodzić po wodzie? Chrystus to udowodnił i jeszcze kilka osób. Albo jest to iluzja, albo umiejętność, lub też może lewitacja. Byle byśmy mogli nie utonąć w szambie głupoty,
jakie się ścieli dookoła i cały czas nas nęci. Ale nie wolność, bo tego właściwie już nie rozumiemy, co oznacza. Bo za każdym razem wchodzi jakieś nowe tworzywo i staje się plastikiem. I może przez przypadek rozsypać się, bo jest ekologiczne. I co wtedy będzie? Będziesz jak w tym opowiadaniu? Dziadku, przecież król jest nagi. Cicho, dziecko. Spuść głowę. Tak nas uczono? I tak się dzieje? Ale tymi królami to my jesteśmy. Bez odzienia? Mój dziadek tak zginął. W obozie. Niemieckim obozie koncentracyjnym. Cóż mam wam powiedzieć? Bóg z wami. Do zobaczenia. Do jutra. A skorpion jest. Pomóż nam Boże.